Cześć, zaprezentuję Wam dzisiaj 10 modeli wiaderek. Omówię po kolei ich funkcje, wady, zalety, które akcesoria pasują do których wiader, jakie mam z nimi doświadczenia w praktyce, jakie ich funkcje ułatwiają pracę. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału. No to zacznijmy od Moermana. To jest wiaderko, z którego też korzystam gdzieś tam, jak zdarza mi się myć okna lub pewnie widzieliście go na innych materiałach, więc znam go stosunkowo dobrze. To niebieskie to jest wiaderko o pojemności 24 litrów. No i to jest taka, producenci podają tą pojemność, tak bym powiedział, no do pewnego poziomu tego wiaderka. Więc jedni podają tak, że zostawiają większy zapas, inni trochę mniejszy. No więc ta pojemność zawsze jest taka, no bym powiedział, orientacyjna. Ale Moerman tutaj podał, że ono mieści 24 litry. Ma ono oczywiście miarkę zarówno w galonach, jak i w litrach tutaj w środku, więc można sobie fajnie tą wodę odmierzyć. I to wiaderko mieści nam bez problemu myjkę 45, nie? Czyli jeżeli zakupicie sobie myjkę 45, to ona nie będzie gdzieś tam bokiem, tylko ona swobodnie tutaj do samego dołu sobie dociera. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Drugie wiaderko to jest wiaderko 22 litry, ono jest trochę mniejsze. No i ono już tak z tą myjką 45 jest tak sobie. Ono mieści się pod skosem w ten sposób. No da się jakby korzystać, ale jeżeli macie myjkę 45, to ja osobiście wybrałbym to drugie wiaderko. I do tego wiaderka jest dostępna pokrywa. Więc jeżeli gdzieś między zleceniami się przemieszczacie, macie dużo na przykład małych zleceń, małych witryn, no i wozicie tą wodę w wiaderku, wozicie ją w samochodzie, no to konieczna jest pokrywa, żeby tej wody za każdym razem nie wylewać. No to tutaj do tego wiaderka nie ma pokrywy i też nie pasuje od żadnego innego producenta, więc nie da się jakby tego zastąpić. No a tutaj jest taka pokrywa. Co do w ogóle uchwytu tych dwóch wiaderek, no to troszkę fajniej mi się nosi to osobiście, jest trochę lepiej wyprofilowane, jest grubsze. Tu jest takie cieńsze, ono jest trochę bardziej elastyczne w mojej ocenie, ale czy to ma duże znaczenie? Chyba w mojej ocenie nie. Do tych wiaderek są dostępne takie fajne uchwyty, które można tutaj zaczepić w środku tego wiaderka. Na zewnątrz się nie da, bo jest tak to tutaj wyprofilowane. No i do tych uchwytów można sobie przyczepić myjkę albo jakieś właśnie gąbki. Ja tutaj lubię sobie wkładać gąbki, czy coś do doczyszczania. Jest to fajne, bo można gdzieś tam mieć to zawsze pod ręką po prostu w wiaderku. Do wiaderek także dostępne są kółka. To jest ogólnie mega fajna rzecz, te kółka. No i tutaj Moerman zaproponował takie wykonane w całości z plastiku. Zaletą jakby plastiku jest to, że jeżeli się pracuje z chemią, to z tym plastikiem się względnie nic nie dzieje. Dojdziemy później do kółeczek, które są metalowe. No aczkolwiek tutaj są na tyle małe przestrzenie, że lubią się te kółeczka zatykać piaskiem, więc warto je po prostu często czyścić, dbać o nie, wtedy one fajnie jeżdżą i faktycznie to pomaga, nie? Bo jeżeli wy macie kółka w tym wiaderku, no to możecie sobie to wiaderko po prostu przesuwać w ten sposób nogą, czy właśnie jak ma się kij, myje się z kija, to można włożyć kija do myjki i przesunąć sobie fajnie to wiaderko. Pokażę. Nagle się pojawił kij, więc jeśli macie kija i myjecie z kija, to po prostu nie musicie się nawet schylać i sobie moczycie wszystko tu z kija, przesuwacie. To jest bardzo fajna rzecz. Więcej o myciu z kija znajdziecie na osobnym odcinku stricte o tej technice. No i o samym Moermanie mogę dodać, że te wiaderka, no da się również jakby korzystać z nich w dostępie linowym. Można z nich korzystać jakby z podłoża. W dostępie linowym niektórzy ich używają, ponieważ fajne jest to, że można włożyć jakby całą myjkę 45 do środka, a nie jest ona taka w pionie, nie? Więc to jest gdzieś tam zaleta tego wiaderka nad tymi pionowymi. Moerman oferuje jeszcze odciskarkę do tego wiaderka, gdzie można fajnie odłożyć myjkę i sobie ją tutaj wygodnie wycisnąć bez moczenia sobie ręki, tylko fajnie jest, odciskarka działa i jest dostępna tylko w wersji plastikowej. Jedziemy z kolejnym.
A kolejnym będzie Ettore. Ettore to producent, który stosunkowo rzadko się pojawia na naszym kanale, co planujemy zmienić, bo jego produkty są naprawdę wysokiej jakości. No i tak, to jest wiaderko, które ma 25 litrów. No jest bardzo podobne, aczkolwiek no jest to inna fabryka, trochę tutaj jest inny kształt. W mojej ocenie jakby pojemność tego wiaderka jest bardzo, bardzo zbliżona. Tutaj po prostu producent założył, że się wypełni go wyżej wodą. Funkcje bardzo podobne, uchwyt bardzo podobny do tego poprzedniego Moermana, którego tutaj jeszcze widzicie. Natomiast to, co jest w nim fajnego, to dodatki, ponieważ tutaj jest taka fajna półka, którą jest sitkiem i można tutaj odłożyć naprawdę sporo rzeczy. Trzeba wypełnić wtedy wodą tylko do tego poziomu. Ono jest tak dotąd, do tego poziomu. No i to jest taka ilość wody, która jest ok. No i można tutaj położyć sobie właśnie fajne gąbki, czy odłożyć nawet jakiś skrobak. No, mega funkcjonalna rzecz. Jest do tego dostępna analogiczna wręcz do Moermana odciskarka, którą montuje się dokładnie w ten sam sposób. Funkcje są dokładnie te same. I to, co tutaj jest inne, to są kółka. Są wykonane w ogóle w innej technologii. Jest to kółko, które ma w ogóle tutaj takie łożysko, więc najlepiej się będzie na pewno nim jeździć, nim kręcić. Wkłada się go tak samo od spodu, jak w tym przypadku. No wadą jakby tego materiału jest to, że jeżeli właśnie będziecie pracować z jakąś mocniejszą chemią, no to jest szansa, że to kółko nam po prostu się gdzieś tam uszkodzi, nie? Tak samo trzeba dbać o jego czystość, jeżeli zależy Wam na tym, żeby ono przeżyło jak najdłużej. No i do tego wiadra mamy też pokrywkę. Ona jest mega szczelna. Myślę, że jak się to wiaderko odwróci do góry nogami, to ta pokrywka też jakby się ta woda nie wyleje, jest takiego lekkiego gumowego materiału, więc jest naprawdę, naprawdę fajna. A i to wiaderko mieści tą myjkę też 45, tak samo jak to, jeśli byście mieli jeszcze jakieś wątpliwości. No i o tym modelu to na razie tyle. Tutaj jest model, który jest mniejszy. On już mieści myjkę tylko 35 cm. Ma moim zdaniem najfajniejszy uchwyt z wszystkich wiaderek. Jest taki okrągły, wygodny, najmniej się wyrzyna w palce, bo te wiaderka są ciężkie i ma takie fajne wytłoczenia. Jeszcze, że się w ogóle dłoń na nim nie poci. Do tego wiaderka nie ma żadnych akcesoriów poza tą pokrywką, która jest taką pokrywką, bym powiedział, symboliczną, bo ją się to po prostu nakłada, no i w żaden sposób ona nie jest szczelna, nie? Tylko gdzieś tam, póki to wiaderko się nie wywróci, to jest ok. Na jakieś tam odchlapnięcia wody w środku działa. Ettore oferuje jeszcze takie okrągłe wiaderko, fajne z dostępu linowego, aczkolwiek ja uważam, że jest trochę niskie. Myjka 45 już dość sporo wystaje, ale do 35 fajnie działa. No i jest to wiaderko bardzo tanie, praktyczne, taki odpowiednik trochę budowlanego wiaderka, ale w fajnym żółtym kolorze. Ettore ma jeszcze jedno takie wiaderko, niebieskie, 15-litrowe. Nie ma żadnych do niego dodatków ani pokryw, więc jest fajne po prostu do użytku domowego. Cena też jest dużo niższa niż tamtych. Pojemność to 15 litrów deklaruje producent. Dobra, no to może teraz Pulex. Pulex to chyba najpopularniejsze nasze wiaderko. Jest ono generalnie w identycznym kształcie jak to Ettore. No i tutaj co ciekawe, producent podaje, że mieści ono 24 litry wody, więc litr mniej. Więc pokrywa ogólnie jest identyczna do niego, jak ta szara, co tutaj widzicie. Jest ona dokładnie taka sama. Samo wiaderko jest wykonane dokładnie w ten sam sposób. Troszkę uchwyt jest innego materiału. Otwory na kółeczka są trochę inne, więc te kółeczka ogólnie od Ettore nie pasują do tego wiaderka, mimo tego, że jakby jest ono z tej samej fabryki. Pulex oferuje też kółeczka, to są tak samo to plastikowe kółka jak w przypadku Moermana, dokładnie analogiczny model. Pulex oferuje jeszcze takie fajne wieszaki, które można sobie wczepić tutaj i zawiesić na nich myjkę lub jakąś gąbkę, ewentualnie padzik, więc też takie wieszaki są. No i to, co jest ciekawe tutaj, to jest taka dość ciężka stosunkowo odciskarka, która jest wykonana ze stali nierdzewnej. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że ona jest po prostu nie jest taka elastyczna. Więc tutaj jak chcemy tak naprawdę mocno tą myjkę wycisnąć, to ta odciskarka po prostu nam się tutaj ugina.
no to ta wyróżnia się tym, że po prostu ona się nie ugina, jest mega sztywna i po prostu ten komfort pracy jest większy. No i ostatnią marką, którą tutaj zaprezentujemy, będzie Unger. Unger posiada w swojej ofercie 2 wiaderka. Może zacznę od tego większego, którego mało kto lubi, aczkolwiek ja wiem, kiedy ono się sprawdza. To jest aż 28-litrowe wiadro, największe jakie mamy. I ono jest po prostu szerokie. Jest bardzo szerokie, myjka 45 się mieści tu swobodnie i ono się sprawdza jakby głównie w takich momentach, kiedy na przykład myjemy witryny i mamy tą myjkę po prostu większą niż te 45 cm. Wtedy stosunkowo mamy tutaj największą jakby swobodę, najłatwiej jest nam tą myjkę zamoczyć, bo ono jest po prostu większe, więc ono się wtedy sprawdza. No uchwyt jest mega pancerny, jak na Ungera przystało, samo wiadro też jest z takiego troszkę grubszego, mniej elastycznego plastiku względem na przykład tutaj innych producentów, także za to na pewno dla Ungera duży plus. No są tutaj takie wyżłobienia na wylewanie wody i jakieś tam ułatwienie. Przy wylewaniu są oczywiście miarki, tak jak we wszystkich tych wiaderkach, wytłoczone od środka. No i to wiadro ma jakby pokrywę do zestawu. Uważam, że nie jest ona chyba aż tak szczelna jak w przypadku tego, bo nie jest taka gumowa. Osobiście nie testowałem, czy się ta woda z niego wyleje, jeśli to wiadro się wywróci, ale no jest taka szansa, że się może coś tam wylać. No i do tego wiadra mamy taką stalową odciskarkę, którą się wiesza w ten sposób. No i jest ona jakby o tyle wadliwa, że nie jest jakby na całej długości tego wiadra, nie? Więc my możemy sobie tą myjkę położyć, ona nam będzie kapać tutaj, fajnie, ale jakby tych końcówek no nie możemy tak szybko jednocześnie wycisnąć, no ale jest ona wykonana z fajnego, bardzo sztywnego i trwałego materiału. Ostatnim wiaderkiem, który weźmiemy na tapet, jest wiaderko Ungera. Jest to też stosunkowo najnowszy produkt, wydaje mi się, że z tego roku, o ile się nie mylę. No i to jest takie mniejsze wiaderko, które mieści myjkę 35 cm tylko tak jakby wzdłuż, więc ją można tutaj całą zamoczyć. To, co jest najfajniejszego w tym wiaderku, co mi się najbardziej spodobało, to to, że ten uchwyt, jeżeli się go tu jakby opuści, to on staje. Czyli jakby on nie spada w dół, że wy się musicie schylać po niego jeszcze raz, tylko on staje. Jeśli go podniesie, no to dalej go można po prostu złożyć. No i sam ten uchwyt jest mega fajnie wykonany. Jest to, uważam, no, najfajniejszy materiał tutaj od Ungera. Jeśli chodzi o 35 cm, to w ogóle to wiaderko w mojej ocenie wygrywa. Jest do niego takie w zestawie jakby każdym obligatoryjnie takie sitko, które jakby jest po prostu sprzedawane razem z nim, montuje się je tutaj w tym miejscu. No i jest jeszcze do niego taki wieszak na ściągaczkę. No i uważam, że jest to fajne wiaderko, nie wiem, jak zaczynacie na przykład świadczyć usługi albo właśnie do mycia domowego, no to uważam, że jest to świetne wiaderko. Ma też tu takie rowki, które ułatwiają wylewanie po 2 stronach. Jest tam w środku też miarka. Producent deklaruje tutaj 18 litrów, 12 litrów. Producent deklaruje tutaj 12 litrów. Musiałem sobie na szybko sprawdzić, bo nie byłem pewny. No dobra, patrzę na wiaderka. Myślę, że powiedziałem o nich wszystko, co chciałem. Opisałem Wam pokrótce każdy model. Możecie rozważyć, który jest dla Was, zależnie jakich akcesorii potrzebujecie. Wiecie już, do czego te akcesoria służą, jak je możecie wykorzystać w praktyce. Także dzięki za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!